Od blisko 650 lat Uniwersytet Jagielloński kształtują ludzie wyjątkowi, a z ich dorobku korzystają kolejne pokolenia Polaków. Hanna Dziadkowiak z domu Woch urodziła się w roku 1931 w Warszawie. W tym samym czasie w Rogaczewie Wielkim na świat przyszedł Antoni Dziadkowiak. Obydwoje poznali się przez przypadek podczas pierwszego roku studiów w czeskim Piliźnie. Ich wspólna życiowa droga była dla nich niemałym wyzwaniem. Podobnie jak dla całego powojennego pokolenia młodych Polaków, którzy wychowali się w biedzie i niedostatku. Dzięki ciężkiej pracy, ambicji osiągnęli wiele na polu naukowym i zawodowym. Co warto podkreślić, obydwoje uzyskali tytuły profesorskie pracując na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie Hanna i Antoni Dziadkowiakowie przebywają na zasłużonej emeryturze, a my możemy poznać ciekawą historię ich życia. Sojusz Prusko-Warszawski. Wywodzimy się z różnych środowisk. Żona się wywodzi z Mazowsza, z Warszawy i była wychowywana w duchu bardziej humanistycznym, a jestem poznaniakiem z dużymi naleciałościami pruskimi. Taki był wówczas sposób wychowywania w Europie Zachodniej. Mężczyzna był tak wychowywany, że okazywanie uczuć, słabości to było niemęskie, to się nie godziło. Mężczyzna mógł go boleć, mógł być strasznie zmartwiony, ale nie miał prawa tego okazywać. Stąd my, spotkawszy się, docieraliśmy się dość długo. Zwłaszcza w sprawach bardzo drażliwych, jak przeszłość nasza, wzajemna, z czasu wojny. Mój pogląd na powstanie warszawskie był dla żony szokujący. Dopiero po latach żona, kiedy czas zweryfikował strony polityczne tych wydarzeń, nie tylko powstania warszawskiego i innych, zaczęliśmy na ten temat racjonalnie rozmawiać i doszliśmy do wspólnego wniosku, który jest prawie styczny. Ale początkowo to były ciężkie boje. Rzeczywiście byliśmy ludźmi z dwóch światów. Oboje chcieliśmy mieć wspólny, dobry dom. I ze względu na te różnice w wychowaniu w wielu sprawach nie było łatwo się porozumieć, ale wydaje mi się, że dwie sprawy nas bardzo wcześnie pogodziły. Praca zawodowa. Mieliśmy oboje do niej podobne podejście, pełne emocji. Myśmy traktowali pracę jako przywilej. I dobrej woli, i entuzjazmu oraz dbanie o naszą rodzinę i dzieci. A później mój mąż mnie nauczył, jak korzystać z przyrody, o czym ja nie miałam zielonego pojęcia. Oczekiwania i ambicje. Nie mieliśmy żadnego poparcia znikąd. Ani tradycji naukowych, ani zawodowych, ani politycznych, ani społecznych ze środowiska rodzinnego, bo nie mieliśmy żadnych. Byliśmy sierotami pod tym względem, ale mieliśmy oczekiwania i ambicje. I kiedy po moim powrocie ze Stanów Zjednoczonych
profesor Moll zaproponował mi przeniesienie się do Łodzi, co było równoznaczne z dalszym rozwojem naukowym i karierą naukową, jeżeli tak się można wyrazić, to żona też nie stawiała sprzeciwów, mimo że była dobrze zadomowiona zawodowo w pracy zawodowej w Poznaniu, a córki powiedziały, że tam mają swoją szkołę, swoje klasy, swoje koleżanki, swoje harcerstwo, kluby żeglarskie i nigdzie się nie będą przenosić. A jednak się wszyscy do Łodzi przenieśliśmy. I potem podobnie z Łodzi do Krakowa. Każde przenosiny to był kolejny krok milowy w rozwoju zawodowym i naukowym. To może jest przyziemne, co powiem, ale jeżeli chodzi o te zdobycze zawodowe, to one wyniknęły u mnie z autentycznych zainteresowań. I to, że przy takich obowiązkach, powiedzmy, które każda kobieta ma w domu, udało mi się jeszcze się dalej kształcić i zdobywać te stopnie naukowe, to był efekt moich zainteresowań. Ja o to nie walczyłam, tylko wynikało one z wyników pracy, którą ogromnie lubiłam i która była dla mnie pasją. Więc ja nie mam poczucia jakiegoś, mam satysfakcji, nie ulega kwestii, ale nie czuję się z tego powodu dumna, tylko po prostu mam satysfakcję i to mi zupełnie wystarcza. Jestem w ogóle skromną osobą i trochę się rumienię, kiedy słyszę takie zdanie, że jestem człowiekiem sukcesu, czy że powinnam być z tego powodu dumna. Dla mnie wartością człowieka nie jest jego stanowisko, tylko cechy charakteru i postępowanie. Więc uważam, że to jest najważniejsze. Dla mnie profesor, jeżeli jest człowiekiem niewłaściwie postępującym, to dla mnie nie ma żadnego znaczenia, że jest profesor. Wręcz przeciwnie, uważam, że im wyższe jest stanowisko w świecie naukowym, tym więcej temu stanowisku powinno się przypisywać cech dobrego charakteru. Ludzie na nas patrzą jako na ludzi sukcesu. I na to sobie trzeba odpowiedzieć, skąd my pochodzimy, skąd się wywodzimy. I czy to jest sukces? I można niewątpliwie powiedzieć moim skromnym zdaniem, a nieskromnym zdaniem, że my jesteśmy autentycznie ludźmi sukcesu. Dlatego, że wyszliśmy ze środowiska skrajnej biedy. Żona wyszła do środowiska robotniczego z Warszawy, gdzie po wojnie nie mieli nic. Wszystko było zniszczone i spalone. Uratowali życie. To było najważniejsze. Ja z kolei wywodzę się ze środowiska chłopskiego, wielkopolskiego, gdzie przed wojną była nędza taka, że właściwie nie wiadomo było, czy ludzie przeżyją. Po wojnie też była nędza. I nikt nam nie pomógł. Nikt. Sami sobie kuliśmy ten los własną ciężką pracą. Jak wspomniałem, żadna organizacja społeczna, polityczna czy tradycje rodzinne nie mogły nam pomóc w rozwoju zawodowym, bo takich nie było. Nie byliśmy w żadnej organizacji partyjnej, żadnej innej. I to, cośmy robili z dwóch powodów. Nas to pasjonowało. Chcieliśmy wiedzieć więcej i wykonywać zawód lepiej. I chcieliśmy być materialnie niezależni od rodziców, którzy nie mogli nam pomóc, bo nie mieli. Ale szczęściem naszym było, żeśmy spotkali na drodze naszego życia ludzi niesłychanie przyzwoitych, wspaniałych, którzy nami pokierowali.
Zarówno żona trafiła na wybitnych fachowców w swojej dziedzinie w pediatrii, a ja trafiłem na 3 wspaniałych ludzi, którzy grozili mi palcem, bo ja byłem bardzo dynamiczny jako młody lekarz. Ty, dziadkowiak, ty sobie kłopotów narobisz, ale ty daleko zajdziesz. Tak mi mówił dr Julian Tomaszewski, znakomity chirurg, który nie dbał o rozwój naukowy, ale był wybitnym fachowcem chirurgii ogólnej. Potem drugim moim nauczycielem był profesor Janusz Groniowski, patolog, który był wspaniałym człowiekiem, który dużo mnie nauczył zarówno i w zawodzie, jak i w życiu. No, a przede wszystkim mistrz i nauczyciel profesor Jan Mor. Gdyby nie te 3 osoby, które były takim drogowskazem, to ja bym nie był człowiekiem sukcesu. Szczęściarze. Jesteśmy Tak, szczęściarzami. jesteśmy szczęściarzami, a to Tak. ktoś by nazwał, że jesteśmy ludźmi sukcesu. Ktoś mógłby powiedzieć i słusznie, że myśmy zrobili karierę zawodową i naukową w okresie PRL-u. Tak. I my jesteśmy dumni z tego. My się wywodzimy ze środowiska robotniczego i chłopskiego i to dzisiaj można by nazwać złośliwie, pejoratywnie z awansu społecznego. Jaki to awans społeczny? To była ciężka choroba. Nikt nam ze społeczeństwa nie pomagał. Ale były takie warunki, że ci, którzy chcieli, którzy ciężko pracowali, mogli do czegoś dojść. I my jesteśmy tego przykładem. Czyli my jesteśmy ludźmi sukcesu. Ja nie wiem, czy gdyby po wojnie był ustrój kapitalistyczny w Polsce, czy ja bym się mógł kształcić. Na to nie potrafię odpowiedzieć. Ale na pewno utworzenie prywatnego gimnazjum koedukacyjnego w Mosinie pod Poznaniem, gdzie nigdy nie było żadnego gimnazjum ani liceum, spowodowało to, że ja rozpocząłem naukę w gimnazjum, a potem w liceum. Bo gdyby tego gimnazjum nie było w Mosinie, ja bym nie dojeżdżał do Poznania do gimnazjum i do liceum. Byliśmy za biedni na to po prostu nie było możliwe. Także te tak zwane banalne, przypadkowe zdarzenia spowodowały, że myśmy weszli w ten rytm i to nam pomogło w rozwoju. Gdyby burmistrz tuż powojenny w Mosinie, pan Maciej Nowaczyk, nie miał 2 córek, to ja bym się nie kształcił. A on miał 2 córki i zamiast posyłać je do gimnazjum i do liceum do Poznania pociągiem codziennie rano, a był to okres, gdzie dziewczęta nie powinny z pociągami jeździć, bo żołnierze radzieccy grasowali w naszym ciągu. Więc on stworzył gimnazjum dla swoich córek w Mosinie, do którego ja się załapałem. Przypadek, ale fantastyczny przypadek. Tak, jesteśmy szczęściarzami, to prawda. Tak. Ale takie przypadki często decydują o losie człowieka i on sam nie wie, dlaczego tak się stało. Tak jak ja dzisiaj patrzę na moich wychowanków, którzy wykonują fantastyczne operacje na otwartym sercu, wykonują bypassy aortalno-wieńcowe, które są bardzo trudne i precyzyjne, wykonują dziennie 60 koronarografii, czyli prześwietleń tętnic wieńcowych. Są to młodzi chłopcy, którzy robią to bez żadnych powikłań. Oni nie wiedzą, dlaczego nie mają powikłań. Oni nie wiedzą, dlaczego mają sukcesy. Bo oni nie mają tego obciążenia, które ja miałem, kiedy wszystko zaczynaliśmy od zera. Kiedy musiały być powikłania. Oni już tego nie mają. Oni są bez obciążeń. Tak, bo mają sprzęt należyty. Mają sprzęt, tak. Mają doświadczenie, mają przełożonych szefów, którzy nad nimi czuwają. A myśmy zaczynali wszystko od zera sami. Byliśmy samoukami. Nigdy nie zapomnę, kiedy pan doktor Piotr Pieniążek, dzisiaj profesor Piotr Pieniążek, przyjęty przeze mnie do pracy tuż po studiach, powiedział: panie doktorze, jutro pan będzie wykonywał certyfikowanie serca. Ale panie docencie, ja nie wykonam tego, bo ja tego nie umiem, ja tego nigdy nie robiłem. Kolego, jak pan tak może mówić? Jeżeli pan tego nigdy nie wykonywał, to skąd pan bierze, że pan nie potrafi? Pan to wykona. Ale ja nie ponoszę odpowiedzialności. A to się zgadzam, ja ponoszę odpowiedzialność za pana, bo ja panu to polecam. Dziś jest profesorem wysokiej klasy kardiologii inwazyjnej. Ale to są ludzie, którzy już mieli ten przywilej pracy w instytucji, która się pięknie rozwinęła, która stworzyła warunki rozwoju dla wszystkich chcących.
Jest prawdą, że w życiu trzeba mieć trochę szczęścia, ale szczęściu też trzeba trochę pomóc. Także mi się wydaje, że to myśmy mieli o tyle szczęście też, że byliśmy zdrowi oboje. Młodzi, zdrowi, oboje sobie zdawaliśmy sprawę z tego, że nikt nam nie pomoże. Oboje byliśmy zainteresowani autentycznie medycyną, do której oboje mogliśmy się jej uczyć i później pracować w działach medycznych różnych. I to wszystko się złożyło na to, że nam się wiele rzeczy udało. Myślę, że takich ludzi jest bardzo dużo na świecie, tylko że nie mają okazji o tym mówić w świetle lamp i nie mają okazji o tym opowiadać, ale takie życie jest, że na życie składa się po prostu to, co człowiek sam sobą prezentuje i to, z kim uda mu się spotkać, z kim związać życie, obok kogo pracować, z kim mieć kontakty. Dobrze jest mieć trochę szczęścia w życiu. Odważni ludzie. W okresie socjalizmu przeniesienie się z jednego dużego miasta do drugiego to trzeba było dużo odwagi. Naprawdę dużo odwagi, bo zrywało się kontakty środowiskowe, w którym już można było jakoś żyć i wchodziło się w nowe środowisko, nie zawsze przyjazne, gdzie trzeba było nawiązać nowe kontakty, nauczyć się tego środowiska, żeby sobie guzów nie nabić, prawda? I to jest duża odwaga, bo na przykład przeniesienie się z Poznania do Łodzi bez mieszkania, a wówczas mieszkanie było gigantycznym problemem, to nie to, że można sobie było kupić, trzeba było mieć przydział. Ja to w książce opisałem, jakie były perypetie z naszym mieszkaniem w Łodzi. Takie to były czasy. Przygotowując dokumenty do emerytury, znalazłem książkę ubezpieczeń zdrowotnych tamtych lat, gdzie od roku 1956 mam wpisane zatrudnienie, wszystkie tam awanse i zarobki i ani jednej porady lekarskiej, ani jednego dnia zwolnienia lekarskiego. Tak. Dzięki Bogu byliśmy zdrowi. To zdrowie było rzeczą podstawową. Ja mam porównawczych kolegów, którzy mieli te same warunki startu co my i nie mogli dojść do tego, ponieważ zdrowie im nie dopisało. Jest to istotny warunek biologiczny. Zdrowie. Dla żony nie było problemem wniesienie 2 razy dziennie ciężkiego wózka i dziecka na 3. piętro, a to była kamienica w Poznaniu bardzo wysoka, stare budownictwo przedwojenne. Nie było problemu. To tężyzna fizyczna była taka, żeśmy pokonywali wszystkie fizyczne trudności, nie tylko fizyczne, ale wszelkie trudności. W czasie okupacji przechodziłam przez zieloną granicę, żeby dostać się na wieś do mojej cioci i przechodziłam z przemytnikami. I oni mnie wysyłali jako czujkę, żeby sprawdzić, czy niemieckie patrole przejeżdżały przez drogę. To było wszystko w nocy, bo myśmy nocami chodzili. Dla mnie nie było problemu. Ta cała grupa przemytników zaszywała się gdzieś w krzewach, a ja musiałam pół kilometra biec do drogi, po wertepach, położyć się na rowie w trawie przy samej szosie, czekać aż przyjeżdżał patrol i później pręciutko biec z powrotem, żeby zawiadomić grupę, żeby mogła przez tą szosę przejść. Dla mnie nie było problemów. Biegłam. To myślę, że nie każde dziecko by pobiegło. Może ta wojna spowodowała, że się już niczego nie było. To znaczy podczas wojny dzieci szybciej dojrzewają. Tak, dojrzewa się szybciej. Chłopięce marzenia. Tu by trzeba sięgnąć do marzeń chłopięcych.
Moim skromnym zdaniem, jeżeli młody chłopiec lat 7, 8, 9, 10 nie ma marzeń, to życie będzie miał ubogie albo do niczego nie dojdzie. Musi mieć marzenia. Jeżeli z tych marzeń coś mu się uda, nawet 10, 20, 30% planów zrealizować, to będzie gigantyczny sukces. Jako mały chłopiec, 10-letni, miałem marzenia. Marzyły mi się dalekie podróże, marzyły mi się piękne kobiety, marzyło mi się wiele rzeczy, których chyba w 50% udało mi się zrealizować. Ale wówczas, jak już tu chcę zaznaczyć, że dzieci w czasie wojny bardzo szybko dojrzewają, bo muszą dojrzewać, żeby przetrwać biologicznie tę tragedię. Z chłopca, który pasał kozy na rowie w Mosinie pod Poznaniem, żeby było mleko i żeby można było biologicznie przetrwać te 5 lat wojny, bo wtedy na przydziały kartkowe niemieckie mieliśmy tylko marmeladę z buraków słodzoną sacharyną i nic więcej. Trzeba było robić wszystko, żeby przetrwać biologicznie. Z tego chłopca, ogolonego na glacę, jak to się mówiło w Poznaniu, czyli na pałę, że mnie się, byłoby szczytem bezczelności, arogancji marzyć o czymś więcej niż chłopiec w danym wieku mógł marzyć. Ale nigdy mi się nie marzyło, będąc już w gimnazjum i liceum, że będę profesorem zwyczajnym UJ. To było poza granicą abstrakcyjnych możliwości i marzeń. Nigdy o tym nie myślałem. A tak się w życiu złożyło, że poprzez Poznań, Łódź doszedłem do Krakowa i w Krakowie osiągnąłem szczyty, jakie można było w zawodzie lekarskim osiągnąć. Profesorem zwyczajnym UJ zostałem. Nie tylko to, bo takich jest wielu. Ale los, chyba szczęśliwy los i mądra żona, tutaj podkreślam jeszcze raz, mądra żona na różnych zakrętach życiowych sprawiła, że ja mogłem dojść do zaszczytów ponadprzeciętną. Po to, że ktoś zostaje profesorem UJ, no to jest normalna kariera zawodowa i naukowa. Ale jeżeli ktoś dostąpił zaszczytu, że w dniu przejścia na emeryturę rektor go dekoruje medalem, najwyższym odznaczeniem uniwersyteckim, medalem Merentibus, to jest wyjście ponadprzeciętne. Jeżeli prezydent państwa polskiego dekoruje mnie najwyższym odznaczeniem państwowym, to jest Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, to jest wyjście ponadprzeciętne. Także nigdy bym jako chłopiec, jako gimnazjalista, licealista nie marzył, nawet nie odważył się pomyśleć, że będę kiedyś profesorem UJ-u z takimi najwyższymi wyróżnieniami. I to mnie się w życiorysie przytrafiło. Ja myślę, jeżeli mogę dodać, że myśmy wnieśli coś nowego. Może to było najciekawsze. Ja wniosłam coś nowego w diabetologii, głównie. Mąż wniósł wiele nowego w kardiochirurgii. No, poza tym wybudował ten instytut. Więc tu było duże działanie. Stworzył zespół ogromny ludzi, którzy potrafili prowadzić. Pomnażają mój dorobek. Pomnażają i służą ludziom. Mam wrażenie, że tu chodzi o to, żeby wnieść coś nowoczesnego, coś, co poprawi losy chorych. I to jest chyba najważniejsze. Coś, co do tej pory nie istniało, i co w jakimś sensie zmienia wyniki leczenia. To chyba to jest ważne w medycynie. Mieliśmy ciągły niedosyt. Żona mówiła o swoich problemach klinicznych ze swoimi chorymi, ja ze swoimi chorymi. Ja dzięki żonie poznałem cukrzycę bardzo dobrze, a żona była świetnym kardiochirurgiem wśród diabetologów. Bośmy tutaj wałkowali te sprawy. I ja nigdy nie miałem w 100% przekonania, że ja zrobiłem wszystko, co można było wtedy, w danym okresie zrobić dla tego chorego. Zawsze miałem niedosyt, mówię,
a jednak to można było zrobić lepiej. I już u następnego zrobiliśmy to inaczej i lepiej. Dlaczego? Bośmy szukali w piśmiennictwie, dzwoniliśmy do przyjaciół za granicą, zmienialiśmy poglądy różne, ale nigdy nie miałem, do dzisiaj nie mam przeświadczenia, że ja to zrobiłem w 100% bardzo dobrze. To jest moja Ciągły niepokój. fatalna wada. Ciągły niepokój. Ciągły niepokój, ja miałem niedosyt, że to i można zrobić lepiej. Wydawało mi się do niedawna, że nikt nie potrafi lepiej zaoperować niż ja, co jest błędem. Moi chłopcy, moi wychowankowie robią to teraz bardzo dobrze i jeszcze lepiej niż ja, bo muszą to robić lepiej, bo po to ich szkoliłem. Zmieniło się. Oni korzystają z osiągnięć wiedzy światowej na bieżąco. Które idzie Prawda? dobrze. Oni muszą być lepsi. Ja już powiedziałem przed chwilą, że młodzi ludzie wykonują różne badania, które kiedyś były obarczone bardzo wysokim ryzykiem powikłań śmiertelnych. Oni to robią 60 dziennie, bez żadnych powikłań. Pacjent następnego dnia idzie do pracy i oni nawet nie wiedzą, dlaczego im tak dobrze to idzie. I bardzo dobrze, że tak jest. Ale jeszcze raz powtarzam, ten ciągły niedosyt to jest cholerna wada. To jest taka uciążliwość, która ciągle gniecie w nas, że to naprawdę można było zrobić lepiej. Medycyna bez nadziei nie istnieje? O, no to jest podstawa. Medycyna bez nadziei nie istnieje. Istnieje. Jeżeli my jako lekarze wiemy, że ten pacjent ma 2-3 dni życia, bo wiemy, że to jest rak, powiedzmy, z przerzutami do mózgu i ten przerzut rozwinie się przy ośrodku oddechowym, czy ośrodku krążenia, pacjent umrze w ciągu 2-3 dni, 2-3 dni. My nie możemy jemu nadziei odebrać. Naszym posłannictwem lekarskim jest utrzymywać każdego chorego w maksymalnej nadziei. Wtedy on ma szansę wyzdrowienia. Dlatego lekarze się tak bardzo buntują w tej chwili, ponieważ próba wtłoczenia lekarzy do roli administratorów odbierze lekarzom ich podstawowe zadanie, mianowicie rozmowy z pacjentem, przekazanie słów pociechy czy nadziei. I dlatego lekarze się tak bardzo buntują. Orzeł i reszka. No, tak, zgadza się. Tylko to zupełnie przypadek zrządził, że my jesteśmy razem. Mówiąc żartobliwie, ja żonę wygrałem orła i reszkę.